kamerę dalej. Bo trzaskam leci na kamerę. Powinien go dalej zaczesać, ale to jest cacy. Dziękuję. Dziękujemy również. Pisze tu ten nieszczęsny zaklinacz. Idziemy! Ja! Hala! Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, jadą do mnie goście z Dębowej Kuźni, z Krakowa. Wiozą dla mnie siekierę ręcznie kutą. Będę ją testował. Ciekawe, co z tego będzie. Test będzie bardzo surowy, tak jak zawsze. Panie Romku, przywieźliśmy panu siekierę od nas Tak, tak, na testy. tak, Zrobiono mniej więcej wedle pana projektu. tak. No, Ze sprężynówki, tak jak pan prosił. wygląda cacy. Wygląda tak jak moja. Troszkę inaczej, troszkę taka zebrowata, nie? Ale czy przejdzie test w pracy na sękach? No, zobaczymy. Spróbujemy. Mam tam takie sękate świerkowe, zaschnięte. To ja nie wątpię. Panie Romku, Spróbujemy. proszę jej nie oszczędzać. Sprawdzaliśmy na ciepłym maśle, całkiem dobrze szło. Dobry humor. No. Moje testy są bezlitosne. Tutaj już byli producenci, którzy niestety, których siekier nie mogłem podpisać. Niestety, bo nie przechodziły testu. No cóż, idziemy. Nie śniłem nawet, wiecie? Siekiera mi się śniła, ale kowadło mi się nie śniło. A to wie pan, Kamil jak oczy zamknie, też już widzi tylko siekiery. Także. Dobra, tu ja przyniosę kawał sękacza. O, ładnie się zbija. Pomóc panu? Nie, nie trzeba pomóc. Nie. Test to test. No, Ale może mu pomogę. dobrze, tu jest taki świerk. O, tak, o ten świerk. Tego olszaka odrzucić, a tego do góry troszeczkę. Przejdzie testy czy nie przejdzie? Akurat dużo sęków ma, dobry. Do testu świetny. O, I zaschnięty już. Świerkowy sęk twardy. No! To jest bardzo gruby sęk. no. Z Biedronki już by się pogięła. Wie pan co, bo nas nie stać na wtapianie w drutu w koniec ostrza. I musimy robić z dobrego. W całości. No, taką bidę. Troszkę tu Ale- jednego naważy. Na surowych to już ten sęk by dawno poleciał. Idzie jak rolnik po dotacji. Zawsze to przedziałek można zrobić. Tak, nie no to, bo na przykład to gdzie nie ma sęków, no to tam bajka, no i tu jest, na przykład z tego może być kołek do pastucha. Proszę. Moment, kołek będzie. I tak w lesie było. Jak robiłem swoją siekierę, a przyszli ludzie byka obejrzeć. Jakiej firmy ma pan siekierę? A ja mówię, mojej. Co? Mojej, mówię. Pokaże pan ją? Panie. A z czego ona jest? Mówię, z resora. Ale od razu jak powiedziałem mojej firmy, to było No i co? Jest ołówek? Z kamerą dalej. Bo trzaskam leci na kamerę. Uwaga!
Buzi dać. Cacy. Moja siekiera. Pięknie. Pięknie zrobiona, pięknie. Cholera. Trzonki specjalnie ze Szwecji żeśmy ściągali, no nie? Trzeba podziękować jeszcze raz Panu Bogu i Wam, że postawił Was na mojej drodze. Dziękuję. O, jak ma pan tę siekierę, to już nie wiem, czy chcemy stać na pana drodze. Widać, Nie, krzepa w ręce jest nie, taka, że nie chodzi aż o- strach. Nie chodzi o to, tylko chodzi o to, tak moja babcia mówiła, to się nic nie dzieje bez Pana Boga. Jeździłem na byku dawno, dawno i miałem taki przydomek, dureń na byku jeździ. A później się okazało, że ten dureń to nie jest całkiem taki dureń, tylko coś tam jeszcze umie poza jazdą na bykiem, bo ta siekiera, no to akurat to jest mojego projektu, naprawdę. Cacy. Pokazałem internautom, co ona potrafi. Tak jak widać na tym ołóweczku, prawda? No. Ołóweczek wyszedł. Właściwie dalej powinienem go, a już tu nie chcę was trzymać, powinien go dalej zaczesać, ale to jest cacy. To też jest, to jest akurat świerk. Srebrny świerk to akurat jest. To. W zimę cięty to już zdążył zaschnąć, no i siekiera jest luks. Naprawdę. Do lasu się nadaje. Nadaje się do lasu, to jest siekiera do okrzysywania. Ja jeździłem, byłem w serwisach Sztyla, byłem w serwisie Husqvarny, zapytałem się o siekierę do okrzysywania, czy mają, to ich ścisnęli ramionami, pokazali mi taką malutką, w Husqvarnie taką malutką gadżetóweczkę, leciutką, tam może ona miała 60 parę deko, to wszystko, ale taka no, zabawka dosłownie, gadżetówka. No i My pani wiemy, mówi, kto dla Husqvarna. nie mamy, mówi, mamy tylko siekiery do łupania, Fiskarsa, no, a tamta była Husqvarny siekiera, miała nabite Husqvarna, bo oni robili takie siekiery, leciutkie takie. Tylko muszę, A w zasadzie my też byśmy chętnie obejrzeli pana siekierę. muszę urżnąć z Wejdzie tego. w drewno. Pokażę wam. Czuć, że suche. A ja moja mam jeszcze lepszą. Dziękuję. Tu jest moja, tylko ma inny obuch trochę. Jest obuch od toporka, ale ostrze. Resorek Toporek to był oczywiście. niemiecki chyba, nie? Tak. Trochę tu takie złudzenie jest, no bo ten obuch jest tu okrągły, no nie, bo to jest toporka. Ale wyrzuciłem ostrze, bo ostrze było, albo była gdzieś w ogniu i była rozhartowana, bo była mocno skoordynowana, ciężko było Mogła powiedzieć. być po ogniu, bo te niemieckie one są, to jest po niemieckim toporku po Wehrmachcie, to po Klaubeilu. One są bardzo dobre. Ale nie miała w ogóle hartu. Może w ogniu było. Może po ogniu. Być może, że to była nie z ziemi, ją normalnie wyryły ją Nie, z ziemi. po obuchu poznać, bo one są bardzo Tak. charakterystyczne. I, no bo tutaj jakbyś ściął to ona, ta szparka będzie malutka, no nie, tutaj on zrówna się prawie. Bo tylko ona mi zeskła się, całą zimę siedziała sztywno. Tu jest błąd, bo jest, ten jesior jest tu krzywy, no i ona trochę krzywo siedzi, ale ja się przyzwyczaiłem, że ona ma zacios, no może moja wysiądzie. I wtedy przerzucę ją przez dach na drugą stronę. Takie testy to nam się podobają. Podobnie robię, no nie? No. Tylko cienkie drewno jest. Ach, chciałoby się urwać go. A nic, pokażemy, już nie będę po sękach jechał, tylko tu. O tego rozrąbię. Odważny kamerzysta. On bardzo odważny. Pewnie pieniek się wstydzi kamery.
Nie chce się otworzyć. Nie? Też nic tu się nie dzieje. Tu mówię, tylko ona jest taka cholera. Krzywi ten jesień jest, ona siedzi trochę tak. Ale mnie to nie przeszkadza. No, co? Ile my takich rzeczy mamy, że człowiek by poprawił, ale dopóki się nie popsuje, to po co? No, cacy. Cacy. Obuch jest, wiadomo, obuch jest fajny, bo tu jest obuch od toporka. Tu przydałoby się, że w lesie, żeby on był płaski, bo czasem trzeba gdzieś obuszkiem trochę. No ale tu jest fajnie, bo obuch jest, jak to się mówi, prosty, fajnie zrobiony. Podoba mi się to, że ona jest cienka w obuchu, tak samo jak moja. Tutaj. No bardzo wyraźnie pan o to prosił. Tak, bo nie może być gruba siekiera do okrzysywania, bo wtedy ona ciężko przychodzi, ciężko robić przy sękach. No i bo wiadomo, okrzysywanie to znaczy ścinanie sęków z powalonego drewna, czy drzewa. No i fajnie. Fajnie chodzi. Fajnie. Luks. Podoba mi się. Chciałbym się ją podrzucić i złapać, ale nie będę was straszył. Chciałbym się ją podrzucić w powietrze, zrobić łynka i złapać. No ale już to tam. To już darujmy sobie. Z czasem zrobią na pewno i siekierę z prostym toporzyskiem, bo łatwiej jest zrobić z prostym niż z takim profilowanym. Ta jest lepsza od tej, bo ma profilowane toporzysko. Ja natomiast strugając ręcznie, bo nie mam do tego maszyn, tylko to trzeba wystrugać siekierką i ośnikiem. No to cóż, dla mnie łatwiej jest zrobić proste. Dlatego kierowałem się tym prostym. Zobaczcie, jak w lesie całą zimę robię, jak jest zalepione żywicą, bo te właśnie świerki srebrne, bo to wszystko jest srebrny świerk. Takie żywiczne co? Takie żywiczne. Jeszcze na mundurze jest żywica, której nie można na spodniach. Nie można tego odebrać. Terpentyno by zeszło pewnie, ale... Tak, tak, bo to wojskowe spodnie zalepione żywicą. No i to toporzysko jest dokładnie oklejone żywicą, no nie? No ale fajnie. No to jest piękne. Jak się panu trzyma? Bardzo dobrze się trzyma. Jest dobry chwyt. Dlatego ona uciekła mi z ręki, bo ja jestem przyzwyczajony do grubszej, no nie? Ale to już tam internauci mi wybaczą. Nikogo nie zabiła. Fajna, fajna, fajna. Szukałem kiedyś środka, wie pan, bo tak jak tutaj ma pan to swoją, jakby naturalnie się pokryła żywica z drzewa. Są takie fajne środki do konserwacji, między innymi na potoporzyska, tam jest pokos drewniany ze smołą. Albo brzozową, albo ten, i że troszeczkę tak podbarwia trzonek na ciemno, Tak. a dwa, że troszeczkę pewniej siedzi w ręce, ale gdzieś jakoś nie, kiedyś to było dostępne, potem znikło, nie dostałem tego. No to jak się źle nałoży, to wygląda, jakby to było po prostu brudne. Więc to... Aha. Nie no, fajne, jest bardzo ładne, podoba mi się. No, siekierka, mówię, nie jeden drwal by pocałował i pod poduszkę schował. No, pana projekt to musi być dobry. Nie no, ja to tak. Nawet nie śniło mi się, że kiedyś znajdzie się ktoś, kto będzie siekierę produkował według mojego projektu i przeze mnie podpisaną. Nie śniło mi się, wiecie? Jak się pan z tym czuje? Bardzo dobrze. Okej. My nie myśleliśmy, że będziemy robić siekiery dla zaklinacza byków. Zupełnie poważnie. A To- znaliście mnie? No, Tak, słyszeliśmy tak, o panu. oglądaliśmy. Zupełnie zastanawialiśmy się, czy się z wami gdzieś nie skontaktować, żeby wysłać coś do testów od nas. nie? My pana oglądamy podczas śniadania w pracy. Jak Ale mamy to- przerwę obiadową, No, to dziękuję. wtedy właśnie pana włączamy i A z kolei byli producenci, co porywali się to zrobić, no niestety 3 siekiery mi przysłali. No niestety nie mogłem ich podpisać, bo wada była szczególnie tutaj. Obuch bez mała grubszy o kilkanaście milimetrów, to dużo, prawda? To nie jest siekiera do okrzysywania. Ja już to przerabiałem, te No my druty. widzieliśmy przecież w internecie. Te druty, tak, że cholera twarda, a później to gospodarz mi mówi, co się z nią stało? Taka była fajna. Ja mówię, To- co, drut się zaostrzył, A wie nie ma pan, stali, jak to nie ma stali? No mówię, nie ma stali. to tak, do końca to tak nie jest. Chodzi o to, że oni jak robią przemysłowo, siekiery generalnie fabrycznie jak są hartowane, mało firm hartuje je w piecach i topi, czy same krawędzie, czy obuchy jeszcze też. No my hartujemy w całości na przykład siekiery, Sieci. nie?
Fabrycznie często jest tak, że siekiera wisi sobie za ucho, no jak na wieszaku i ten wieszak jest, no porusza się to na jakimś tam taśmociągu i ona jak się porusza, przechodzi przez dwie cewki indukcyjne, one nagrzewają tam ostrze Tak. i od razu ciach jest do chłodziwa, wyjeżdża z chłodziwa, dziękuję. Tyle jest obróbki cieplnej. Rozumiem. I w zależności od tego, jak szybko to będzie nagrzane, to nagrzewanie indukcyjne ma to do siebie, że trochę tak jakby pan palnikiem nagrzewał. To znaczy, że od zewnątrz ku środkowi się nagrzewa. Czyli może być takie wrażenie, że tylko taka skórka jakby zewnętrzna jakby tylko powierzchnia się nagrzała do tej temperatury, która pozwala nam na zahartowanie. No I dlatego ona się kończy. i dlatego się kończy hart. Tak. I jakby zahartował odpowiednio jeszcze raz, to całkiem pewnie byłaby dobra siekiera. Ale widzi pan, ja miałem taki przypadek, przywieźli kułem lewiesze. Tu z jednej z okolicznych wsi przywieźli mi 5 siekier, bo znajomi ludzie, nawet No. to jeden kuzyn i mówi: Romek, przeklep te siekiery, zahartuj. Dobra, no zrobiłem lewiesze, robię siekiery. Jedna się zahartowała bardzo dobrze z tych 5, jedna trochę, a te 3 to normalnie i drugi raz do ognia i do hartu. I chyba nawet jedną 3 razy hartowałem. Nic. Pilnik normalnie i ostruga tam. Ja nawet, Miętka. Nie ma stali. to było tak gdzieś po 2000 roku? Tak, tak. No, Nie, przepraszam, to już lata 90. jeszcze lata 90. Jeszcze bo 90. Po 2000 ten powiedział, która firma nawet. Bo była taka Ale to- firma, co robiła z konstrukcyjnej, zwykłej takiej stali siekiery i udawali, że Jednym, fabryka. I oni mówią: co się stało, Romek? Ja mówię: nie ma stali. Ja mówię: widocznie, wiesz, ja słyszałem tych, że wtapiają drut stalowy, kilka milimetrów, mówię, skuwają, no wiadomo, on ci ten drut zostrzyłeś go i nie ma stali, nie ma co zahartować. Zobacz, mówię, ta zahartowała się, mówię, bo jest stalowa. No dobra, spróbujemy. Pilnikiem. Ślizga się pilnik. Tak ma być. Panie Romku, miękkie siekiery byśmy panu nie przywieźli. Tak ma być, tacy. No. Ślizga się bardzo dobrze. My to u siebie też sprawdzamy pilnikami. Mamy taki specjalny zestaw pilników, takich jakby, wie pan, cechowanych, Tak. które działają na zasadzie, że jeśli zostanie panu rysa, to znaczy, że materiał jest miększy niż, No i tu no, niż ten samo. pilnik, nie? Tu tak samo się ślizga, nie robi śladów. Ja jedynie używam pilnika jako ostrze, bo ja ostrzę na szlifierce normalnie na kamieniu. Hmm? I jak się po naostrzeniu Drut zebrać. zebrać drut. Tak chciałem powiedzieć, zebrać drut. Więc kładę tu najczęściej obracam się w ten sposób, bo tu robię zawsze to tak robię. O. Tu na warsztacie, na jedną stronę zerwać drut. Obrócę. Nie ma drutu, cacy. Bo jak zostaje drut, to niedobrze, no bo on jednak wtedy ona nie ma tego chwatu, jak to się mówi. No nie, u nas mówię chwat na to, hartu. To znaczy hart jest, tylko nie ma tego chwatu, tego U zacięcia. nas jest jod. Siekiera No, jest no. jadliwa. No gra, idziemy na obiad. Bo tam Radek wkurzy się, bo obiad jest, która jest? 13:25. No to idziemy. No, kanał zarobi. Idziemy na obiad, proszę bardzo, towarzystwo, na obiad. Zapraszam Dębową Kuźnię na obiad. Buzi dać. Jak panie Romku, nadaje się to do czego? Podpisuję ją. Dziękuję. Dziękujemy również. Dziękujemy. Dziękuję Niech wam. służy. Całej tej Dębowej Kuźni, żeście się postarali i zrobiliście tak jak moja. Cieszymy się, że udało się wpasować pana wymagania. No było to troszkę roboty. Jest to kompletnie inny styl, w jakim niż normalnie pracujemy. No, las mnie Jakby tego nauczył wizualnie, nie? i praca w lesie. No ładnie, cieszę się, na ostrzu nie ma śladu. Sęki twarde, świerkowe są od cholery twarde. No, Widzieliście, za twarda jakie by są była, to twarde? by się zaraz posypało. Orzesznik amerykański. No podpisane jest moim podpisem. Pisze tu ten nieszczęsny zaklinacz. Fajnie. Ech, drodzy internauci, co wy wiecie o siekierach? A ja próbuję coś tam wiedzieć. Jak chcecie kupić siekierę zaklinacz byków,
Link do sklepu nade mną lub pod filmem. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Maćka Obucha, Kacpera Rogoza, Michała Zajączkowskiego oraz Andrzeja Mazepusa i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.